Tata, a Marcin powiedział, że jego tata powiedział, że można głaskać ryby pod wodą. Czy to prawda? Na te inne trudne pytania z okazji Dnia Dziecka odpowie nam Michał Kosut. Podcast Spod wody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Jak się robi siku, jak się nurkuje? Trudne pytanie. Ogólnie nurkowie dzielą się na takich, co się przyznają, że robią siku w wodzie i takich, co się nie przyznają. Generalnie, jeżeli nurkuje się w mokrym skafandrze, to dobrze jest jednak nie robić do niego siku, bo nawet jeżeli wypłyniemy z nurkowania, wypłuczemy ten skafander, no to jednak troszeczkę on nam będzie śmierdział. Ale jest takie specjalne rozwiązanie, które umożliwia nawet sikanie pod wodą. Tak? To znaczy możemy mieć taki specjalny zaworek w skafandrze, który umożliwia po prostu usuwanie tego moczu na zewnątrz, poza skafander. Czy pod wodą są potwory i strachy? Czy pod wodą są potwory i strachy? Generalnie nie. To znaczy większość tych podwodnych organizmów jest nami totalnie niezainteresowana i pod wodę schodzimy, żeby właśnie móc je zobaczyć w ich naturalnym środowisku. Czy one straszą, czy są potworami? No ja tak nie uważam. Ale oczywiście, jeżeli sobie boimy się czegoś, no to możemy sobie wyobrażać, że jest pod powierzchnią wody, ale wystarczy zanurzyć tylko głowę, zobaczyć tą piękną rafę, czy zobaczyć tę piękną wodę pod sobą, no i nagle okaże się, że w tym środowisku są bardziej kolorowe rybki. Pewnie jak myślicie o potworach, to myślicie o rekinach, ale rekiny nie są niebezpieczne dla ludzi. To są raczej zwierzęta, które unikają kontaktu z ludźmi, a w swoim naturalnym środowisku, jak przebywają, są absolutnie przepiękne. Trzeba mieć czepek, tak jak na basen? Do nurkowania nie trzeba czepka, chociaż czasami, żeby ułożyć włosy, taki czepek może się nam przydać. Natomiast w nurkowaniu w wielu miejscach będziemy używać kaptura, który będzie częścią naszego skafandra i on nam będzie zabezpieczał głowę. Czy można nurkować w sukience jako księżniczka albo syrenka? To świetne pytanie. Można nurkować w sukience, ale najczęściej robi się to przy okazji różnego rodzaju sesji podwodnych. Tak? Ogólnie rzecz biorąc, sukienka może nam troszeczkę przeszkadzać w nurkowaniu, bo będzie po prostu zaczepiać się o różne elementy. Raczej jak nurkujemy, to nasz skafander jest taki opływowy, żeby właśnie nie zahaczał o nic pod wodą, o jakieś gałęzie czy rafę, tak? Więc im jest coś, co mamy na sobie bardziej opływowe, tym lepiej jest nam pod wodą. Widziałeś syreny albo gadające delfiny? Widziałem syreny pod wodą, ale to są syreny, które zakładają na powierzchni ogony. Te syreny czasem nazywamy mermaid i one sobie nurkują. Są to po prostu chłopcy bądź dziewczynki, które chcą być jak syreny i dzięki takiemu ogonowi mogą pływać. Jeżeli chodzi o delfiny, to nurkowałem z delfinami i delfiny co prawda nie gadają po ludzku, ale komunikują się pomiędzy sobą pod wodą też dźwiękami. I to jest absolutnie niesłychane, jak słyszy się te delfiny wydające dźwięki i właśnie rozmawiające ze sobą. My co prawda nie możemy tego zrozumieć, ale one świetnie się ze sobą w ten sposób komunikują. Widział pan Nemo? On się nie zgubił, prawda?
Nemo się nie zgubił. Nemo jest bardzo, a czy właściwie anemon jest bardzo popularną rybką, którą możemy spotkać na rafie i bardzo często w trakcie nurkowania w różnych tropikalnych wodach, chociażby w Morzu Czerwonym w Egipcie, można właśnie rybkę Nemo spotkać. I ona najczęściej mieszka blisko swojego domu, czyli na rafie koralowej. Można brać zabawki pod wodę? Oczywiście, że można zabierać zabawki pod wodę i to różnego rodzaju. Takie jak chociażby strzałki, które można rzucać pod wodą i które wykorzystują to, że w wodzie się będą bardzo dobrze unosić. Można zabierać różnego rodzaju ośmiornice, które też można używać do tego, żeby rzucać między sobą. Piłki i paletki ping-pongowe, bądź różnego rodzaju siatki, które można właśnie jakby sobie pływać z tym i utrzymywać taką piłeczkę, czy nawet puzzle, które układa się pod wodą. Jak smakują bąbelki powietrza? Słodkie są? Nie są słodkie i trochę trudno jest je złapać do buzi. Chociaż jeżeli byśmy się uparli, no to możemy wyjąć automat oddechowy, który mamy, ten ustnik, który mamy w ustach i łapać bąbelki, które wypływają spod wody. Nie zmienia to faktu, że one smakują tak jak powietrze, które nas otacza, bo tak naprawdę to, czym oddychamy pod wodą, to jest dokładnie to samo, czym oddychamy na powierzchni, ale sprężone i wtłoczone do tej butli, którą mamy na plecach. Można jeść pod wodą? Można jeść pod wodą, ale najczęściej się tego nie robi, bo takie normalne nurkowanie trwa około godziny czasu. Najczęściej jesteśmy w stanie wytrzymać przez godzinę bez jedzenia. Ale możliwe jest zarówno jedzenie, jak i szczególnie picie pod wodą poprzez różnego rodzaju rurki. Można sobie wyobrazić taki na przykład soczek Kubusia, który wypijamy pod wodą. I nurkowie, którzy spędzają pod wodą więcej czasu, często właśnie ze sobą takie soczki mają, ale głównie po to, żeby się napić, a nie jednak coś zjeść. Gdybyśmy chcieli coś zjeść, to jest to możliwe, ale musimy wziąć pod uwagę, że bardzo dużo wody też dostanie nam się wtedy do ust. Szczególnie jak ona słona jest, to może to nie być aż tak dobre doznanie kulinarne. Czy mama po nurkowaniu musi długo suszyć włosy, bo tego nie lubi? Mama musi suszyć włosy tak długo jak po basenie, czy po kąpieli pod prysznicem, czy w wannie. One są tak samo mokre po nurkowaniu jak po właśnie normalnej kąpieli. Tylko czasem, jak jesteśmy na przykład na łodzi nurkowej, no to tam nie ma suszarki i dlatego trzeba troszeczkę te włosy dłużej suszyć niż na basenie, gdzie takiej suszarki możemy użyć. Czy można głaskać ryby i kraby? Generalna zasada mówi, że nie dotykamy życia podwodnego. To troszeczkę tak, jak idziemy do zoo i staramy się nie naruszać tych zwierząt w swoim środowisku, tak samo jest pod wodą. To znaczy one tam mieszkają i staramy się jak najmniej naruszać to ich środowisko. Możemy je oglądać, możemy całkiem blisko do nich podpłynąć, ale staramy się nic nie dotykać. Nawet takie dotknięcie kamienia, który leży pod wodą, często oznacza, czy wyjęcie go z wody, że jakiś krab, czy jakieś inne stworzonko miało pod spodem domek i my ten domek w ten sposób zawalimy. Więc najlepiej jest nic nie dotykać pod wodą. To trochę tak jak macie swój pokój i pewnie nie lubicie, żeby ktoś wam przestawiał zabawki w tym pokoju. Tak samo rybki nie lubią, żeby przestawiać im ich zabawki czy ich domek pod wodą. Czy dzieci mogą nurkować, czy tylko starszaki? Dzieci mogą nurkować i tak naprawdę to rozpoczęcie podwodnej przygody może zacząć się w wieku około 5-6 lat. To znaczy wtedy można próbować czegoś, co nazywamy snorkeling, czyli pływania z fajką i z maską. A taka fajka i maska już umożliwia nam to, żebyśmy mogli bardzo długo patrzeć sobie pod wodę i też umożliwia nam co jakiś czas zanurzanie.
Jeżeli ktoś chce zacząć nurkowanie z butlą, to tutaj minimalny wiek to 8 lat, ale już w wieku 8 lat można zanurkować na 2-5 metrów i zobaczyć ten podwodny świat. Najczęściej jest to możliwe w takich kontrolowanych środowiskach, czyli w basenie, czy w takim miejscu jak Deep Spot, a jak ma się już 10 lat, to można wybrać się na wody otwarte i nurkować do głębokości aż 12 metrów. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Każde odtworzenie, każde udostępnienie, polubienie czy komentarz to dla nas bardzo cenne wsparcie. A jeśli podoba Ci się nasza twórczość, możesz wesprzeć nas w serwisie Patronite. Mamy nadzieję, że zechcesz przyłączyć się do współtworzenia z podwody i dorzucić swoją cegiełkę do tego projektu.